Witajcie z Gizy, z Egiptu, spod samiuszkich piramid. Zapraszam do kolejnego filmu z cyklu Travel Fan w podróży, tym razem o Egipcie. Wbijajcie na mój kanał i oglądajcie kolejne przygody Travel Fana. Pozdrawiam. Travel Fan. Poznajmy razem świat. Travel Fan prezentuje film Egipt wzdłuż Nilu. Kraj na stykach dwóch kontynentów, Afryki i Azji, mogący poszczycić się wyjątkową, sięgającą kilku tysiącleci przebogatą historią. Na jego terenie znajdują się relikty najstarszych zachowanych cywilizacji na Ziemi. Kraj wielu kultur, gdzie po dzień dzisiejszy krzyżują się cywilizacyjny dorobek oraz wpływy starożytności, judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Egipt to bez wątpienia obowiązkowe miejsce w planach każdego kochającego podróże. Któż z nas nie marzył, aby stanąć twarzą w twarz z piramidami, czy też ujrzeć na własne oczy tajemnicze spojrzenie Sfinksa? Już starożytny grecki historyk i geograf Herodot, będąc w Egipcie, zauważył, że nigdzie nie ma tak wielu cudownych rzeczy. Nigdzie w całym świecie nie można też znaleźć tylu rzeczy o nie dającej się wysłowić wspaniałości. Zapraszam na wędrówkę po najciekawszych i najbardziej niesamowitych miejscach w krainie faraonów. Poznajmy przeszłość oraz współczesność Egiptu, różnorodność tutejszych krajobrazów, interesującą kuchnię oraz otwartość i gościnność jego mieszkańców. Egipt wzdłuż Nilu. Poznajmy razem świat. Trwający około 4,5 godziny lot z poznańskiej Ławicy do egipskiej Hurgady przywitał mnie słonecznym, bezchmurnym porankiem na terytorium Afryki. Pochmurna, dżdżysta, szara, niezbyt przyjemna zimowa aura pozostała po drugiej stronie basenu Morza Śródziemnego. Z porannej zorzy wyłonił się półwysep Synaj, po którego przekroczeniu w graniczących z Morzem Czerwonym bezkresnych pustynnych piaskach nasz Boeing wziął kurs na lotnisko w Hurgadzie. Widziany z okna pustynny krajobraz rodził skojarzenia beznadziejnej pustki, z której tylko raz po raz zdawało się pojawiać ledwo tlące się zarzewie życia. Im bliżej płyty lotniska, tym tego życia zwolna zaczęło się pojawiać jakby więcej. Już tylko ostatnie metry i nasz samolot sięgnął afrykańskiej, egipskiej ziemi. Welcome to Hurgada. Rozpoczynamy przygodę w krainie faraonów. Główny ośrodek administracyjny prowincji Morza Czerwonego raczej nie powala estetyką otoczenia. Miasto rozciąga się wąskim pasem wzdłuż pustynnego morskiego wybrzeża na długości około 40 km. Budynek przy budynku, brak przestrzeni, niewiele zieleni to typowy dla tej części świata układ urbanistyczny. Jednego z największych w Egipcie ośrodków turystycznych o znaczeniu międzynarodowym. Z okna autokaru podziwiam właśnie najstarszą część miasta, Dahar, z największą ilością budynków użyteczności publicznej. Zwarta, niezbyt wysoka zabudowa, naznaczone zębem czasu budowle. To charakterystyczny obraz tejże dzielnicy. Sama Hurgada nie jest zbyt starym tworem miejskim. Powstała około 1913 roku na bazie brytyjskiej osady poszukiwaczy ropy naftowej i początkowo odgrywała jedynie rolę osady rybackiej. Nazwa miasta pochodzi od czerwonych jagód pewnego krzewu, z którego Beduini robią orzeźwiający napój. Za sprawą możliwości, jakie daje technika filmowa, zmieniam moje przebranie na bardziej stosowne do aury i przesiadam się do wygodnego busa, aby w bardzo kameralnym gronie wybrać się na objazd miasta.
Moje zwiedzanie rozpoczynam od dzielnicy koptyjskiej. Koptowie są jedną z najstarszych wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. Przy wejściu na teren katedry świętego Szenouda widzimy plakat z podobizną Tawadrosa II, 118 patriarchy oraz zwierzchnika kościoła koptyjskiego. Słowo kopt to arabska forma greckiego słowa Aigiptos, oznaczającego mieszkańca Egiptu. Kościół koptyjski wywodzi się zatem z pierwotnego kościoła egipskiego, którego założycielem według tradycji miał być święty Marek Ewangelista, który miał przybyć na ziemię egipskie około roku 40 naszej ery. Zwiedzany kościół został wybudowany w 2011 roku. Jego bryła wzorowana jest na budowli kościoła w Asuanie. W porównaniu do innych kościołów obrządku wschodniego ma bardzo skromny ikonostas, a także surowe, pozbawione ozdób, bielone wnętrze. Jedynego kolorytu nadają wnętrzu barwne witraże. Świątynia jest dwupoziomowa. W znajdującym się w podziemiu dolnym kościele w ikonostasie ujrzeć można m.in. malowidło prezentujące ostatnią wieczerzę, ale bez Judasza, uznawanego tutaj jako persona non grata. Wjeżdżamy w bardziej nowoczesną, uznawaną za centrum miasta dzielnicę Sakkala z licznymi butikami oraz firmowymi sklepami sygnowanymi logo znanych egipskich marek. W jej południowej części zaczyna się przylegająca do morza wypoczynkowa zona apartamentowo-hotelowa. Zatrzymujemy się przy placu, gdzie na postumencie dumnie powiewa egipska flaga. Tuż obok podziwiać można efektowną bryłę meczetu Al-Mina Masjid. Budowano go przez 6 lat. Z chwilą otwarcia w 2012 roku stał się jednym z najpopularniejszych miejsc odwiedzanych przez wiernych, jak też turystów. Pobudowany na 8000 m2 jest największym i zarazem najbardziej imponującym meczetem w mieście. Meczet Al-Mina został wykonany z czystego białego marmuru. Świątynia posiada 2 40-metrowe minarety. Elewację budynku zdobią z kolei tradycyjne orientalne ornamenty i rzeźby. Wewnątrz meczetu znajduje się sala wewnętrzna, bogato i kolorowo zdobiona, ze zwisającymi z sufitu wspaniałymi żyrandolami, wyszukanymi łukami, rzeźbionymi i grawerowanymi ścianami oraz 25-metrową kopułą. Przy wejściu obok szafek na buty zapoznać się można z agitacyjną literaturą. Krótka chwila spaceru dzieli meczet od tutejszego targu rybnego. Fish Market oferuje szeroki asortyment świeżych lokalnych ryb oraz owoców morza. Targ rybny jest niewielki, ale można tam poczuć lokalny koloryt. Ruch, gwar, krzyk i nawoływania sprzedawców, olbrzymi jazgot i kakofonia oraz specyficzny rybi zapach. Oto koloryt tego miejsca. Poza rybami o różnorakich kształtach, kolorach i rozmiarach oraz owocami morza możemy tutaj także zobaczyć trochę egipskiej codzienności. Mieszkający w Hurgadzie Egipcjanie robią w tym miejscu swoje zakupy. Ci, którym nie wychodzi najlepiej tak bardzo pożądana w krajach arabskich umiejętność targowania się i chcieliby odpocząć od zgiełku miasta, powinni udać się do pobliskiej mariny. Wybudowana w 2007 roku, poszczycić się może najmodniejszymi w mieście klubami, restauracjami, dyskoteką oraz nowoczesną przystanią jachtową. Zakupy w modnych butikach, clubbing, wędrówka pomiędzy restauracjami czy choćby zwykły spacer dostarcza niezwykle pozytywnych emocji. Miejsce to zdecydowanie wyróżnia się estetycznie, emanuje szykiem oraz nowoczesnością. Widzieć oraz być widzianym. Pokazanie się na marinie to obowiązek każdego, kto przebywa w tym mieście. Na koniec to, z czego słynie marina. Ilość jednostek pływających jest tu całkiem spora. Efektowne jachty oraz łodzie przykuwają oko zarówno przybyłych tu spacerowiczów, jak też rasowych wilków morskich.
Marina tętni elegancją, światowym życiem oraz morskimi opowieściami, wypowiadanymi tu we wszystkich językach świata. Aklimatyzacja zakończona. Błogie lenistwo póki co idzie na odstawkę. Czas ruszyć w drogę ku przygodzie. Świat za oknem ukazuje nam wiejskie egipskie krajobrazy. Usiane wzdłuż drogi osady oraz miasteczka, żyjące swym odwiecznym życiem, ukazują nam typowy, niekomercyjny Egipt. Gaje palmowe przeplatają się z zielonymi łanami zbóż. Wegetacja w żyznej delcie Nilu ma się całkiem dobrze. Gdy żyzne, zielone połacie ziemi ustąpiły nagle miejsca surowym, skalistym krajobrazom, gdy niespodziewanie policyjna ochrona wydaje się pilnować niczego, gładka asfaltowa droga wiedzie nas na parking, znajdującej się na naszej liście pierwszej atrakcji Must See. Nieprzyjazne, tajemnicze otoczenie przypomina nieco kryjówkę Alibaby. Z niepokojem rozglądam się zatem za jego 40 rozbójnikami. Na parkingu czekają na nas niewielkie elektryczne busiki, którymi ruszamy w dalszą drogę. Krótki przejazd pustkowiem wzdłuż skalnego wąwozu pozwala podziwiać pustynny, niemal księżycowy krajobraz. W wyniku wietrzenia oraz wskutek procesów osuwania i odpadania skał stokowych teren wypełnia mnóstwo skalnego lumoszu. Przed nami Dolina Królów. Położona na terenie Teb zachodnich nekropolia jest miejscem spoczynku królów Egiptu w okresie od XVIII do XX dynastii. Pierwszym faraonem, który nakazał budowę swojego grobowca w dolinie, z dala od znanych nekropolii, był Totmes I, władający Egiptem pomiędzy 1504 a 1492 rokiem przed naszą erą. Położone w dolinie grobowce to wykute w skale kompleksy składające się z ciągu licznych korytarzy i sal. Dolina Królów pełniła funkcję królewskiej nekropolii z górą 500 lat w czasach XVIII, XIX i XX dynastii. Z czasem, gdy przybywało w niej grobowców, zaczęło w niej brakować miejsca dla nowych, wciąż powstających. Jak się wydaje, nie istniał wtedy żaden szczegółowy, a nawet pobieżny plan rozmieszczenia grobowców i z biegiem lat ich położenie zostało zapomniane. Wejścia do grobowców z wcześniejszych królewskich pochówków z biegiem lat pokrywały warstwy rumoszu z budowy późniejszych oraz resztki fundamentów chat ich budowniczych. Na terenie doliny archeolodzy natrafili na 64 grobowce oraz 20 rozpoczętych i nieukończonych budowli. W chwili obecnej 15 z nich jest dostępnych dla zwiedzających. W cenie jednego biletu można obejrzeć 3 dowolne grobowce, poza dodatkowo płatnym, najsłynniejszym i jedynym niesplądrowanym Tutanchamona. W trakcie mojego zwiedzania odwiedzam grup królewskich braci Ramzesa V i VI, Amenhotepa II oraz Merenptacha. Wszystkie są dla mnie miejscami niesamowitymi, owianymi tajemniczością. Trudno w to uwierzyć, że zadano sobie aż tyle trudu, aby zachować na wieki coś tak mizernego jak ludzkie zwłoki. Starożytni Egipcjanie byli niezmiernie przewrażliwieni na punkcie życia po śmierci. W kulturze i religii Egipcjan pojęcie życia wiecznego polegało bowiem na codziennej podróży zmarłego w ciągu dnia i powrotu do grobu w nocy. Dlatego zarówno osoba zmarła, jak i miejsce jej pochówku musiały być odpowiednio przygotowane. Ściany zdobiły liczne malowidła przedstawiające życie zmarłego, sceny nawiązujące do wierzeń, bogów z głowami zwierząt, bądź nawiązujące tematyką do treści zawartych w staroegipskiej Księdze Zmarłych. Warto dodać, że moda na wykuwanie skalnych grobowców nastąpiła po zaniechaniu budowy piramid. W drodze z Doliny Zachodniej do kolejnych zaskakujących miejsc na terenie nekropolii zatrzymujemy się w pracowni alabastru, gdzie można zapoznać się z technikami tworzenia w kamieniu niezwykle efektownych dzieł, inspirowanych zazwyczaj wzorami staroegipskimi.
Lekki. Lekki? Ręcz na lekki? Warto zaznaczyć, że osoby mało asertywne, odwiedzając tego typu miejsca, mogą ulec pokusie zakupu kolejnego, nikomu niepotrzebnego przedmiotu. Jesteśmy na zachodnim brzegu Nilu, w wielkim zakolu skalnym utworzonym przez urwisko płaskowyżu pustyni libijskiej. Właśnie tu, u stóp największej w okolicy Góry Północnej, znajduje się zjawiskowa świątynia milionów lat. Datowana na XV wiek przed naszą erą, staroegipska budowla sakralna dedykowana jako świątynia grobowa królowej Hatshepsut. Świątynia w znacznej części wykuta jest w skale. Składa się z 3 ułożonych kaskadowo połączonych ze sobą rampami tarasów, które pierwotnie zakończone były portykami. Rampy z kolei zdobione były cokołami. Budowa świątyni zajęła 15 lat. Jej projekt bazował na wybudowanym wcześniej w tym miejscu grobowcu faraona Mentuhotepa. Celem, który przyświecał działaniom królowej, było wzniesienie obiektu piękniejszego, przewyższającego wszystkie powstałe w Egipcie budynki. Świątynia Hatshepsut z założenia miała stanowić grobowiec dla niej i jej ojca oraz oddawać cześć Bogu Słońca Ra. Budowla była wyjątkowa, ponieważ zupełnie różniła się architektonicznie od powstałych do tego czasu obiektów i opierała się na stylu starożytnej Grecji oraz Rzymu, nawiązując do nowych założeń klasycystycznych. Ciekawostką jest, że konstrukcja świątyni pod względem astronomicznym nawiązuje do tej w Abu Simbel. Hatshepsut była jedną z nielicznych, a zarazem najpotężniejszych kobiet faraon. Rządy objęła po zmarłym mężu Totmesie II, a podczas nich znacznie wpłynęła na sytuację społeczno-ekonomiczną całego kraju. Być może to, że była kobietą, wpadła w niełaskę potomnych. Po śmierci królowej zniszczono bowiem jej posągi, skuto wizerunki i imiona wyrzeźbione na ścianach budowli. Trudno nawet dokładnie określić, kiedy się urodziła i zmarła. Została starta z kart historii, a świat dowiedział się o niej dopiero po 3300 latach. Warto podkreślić, że ważną rolę w rozwikłaniu wielu starożytnych zagadek zawdzięczamy działającej tu od 1961 roku polskiej misji archeologicznej. Jednym ze znanych zabytków starożytnego Egiptu są ważące 800 ton każdy monumentalne kolosy Memnona, stanowiące jedyną zachowaną część świątyni grobowej Amenhotepa III, która zniknęła z powierzchni ziemi w bliżej nieznanych okolicznościach. Medinet Habu to ulokowane w Tebach zachodnich ruiny zespołu świątyni Totmesa III oraz świątyni grobowej i pałacu Ramzesa III. Koncepcja świątyni pogrzebowej powstawała zazwyczaj w chwalebnej epoce Nowego Królestwa, w okresie pomiędzy 1550 a 1069 rokiem przed naszą erą. Historycznie okres ten był świadkiem największego rozkwitu państwowości i powstania dużej liczby świątyń i pomników. Starożytni Egipcjanie budowali takie świątynie jako oddzielne kompleksy i nie uważali ich za grobowce. Wszyscy rządzący faraonowie poprzez budowanie monumentalnych kompleksów mogli w ten sposób uwiecznić swoją siłę i moc. Cały kompleks ma charakter obronny. Fortyfikacje wzorowane były na fortecach kananejskich. W starożytności kompleks był otoczony murami oraz stanowił administracyjne centrum regionu. Medinet Habu było miejscem narodzin starożytnego egipskiego boga Amona. Dawni Egipcjanie wywyższali go, uważając za stojącego ponad wszystkimi bogami. To jedna z największych świątyń w całych zachodnich Tebach. Większość dekoracji świątyni stanowią reliefy o tematyce batalistycznej oraz ilustrujące obchody świąt religijnych. Do najpiękniejszych zabytków należy brama południowa. Na jej powierzchni dominuje olbrzymi relief
z królem w koronie Górnego Egiptu, składającym przed Amonem-Re rytualną ofiarę z jeńców. Świątynia Ramzesa III poprzedzona jest natomiast wysokimi pylonami z miejscami po zniszczonych przez Koptów posągach, którzy swego czasu adoptowali to miejsce na kościół. Rejs statkiem wycieczkowym po Nilu jest jednym z ciekawszych sposobów na zwiedzanie atrakcji Egiptu, położonych wzdłuż rzeki. Jak większość turystów, także ja rozpoczynam swój rejs z przystani w Luksorze. Przeciętnie rejs trwa pełne 4 doby, co daje wystarczająco dużo czasu, by odwiedzić największe atrakcje starożytnego świata skumulowane w tej części Egiptu. W czasach wiktoriańskich rejs statkiem był niemal jedynym sposobem umożliwiającym odwiedzenie najwspanialszych pozostałości po świecie starożytnym. Wzorem dawnych pionierów turystyki wybieram się w rejs w górę Nilu. Choć mój statek nie wygląda na najbardziej nowoczesny, uważam, że w znośnych warunkach nie tylko zwiedzę zaplanowane atrakcje, ale także dopłynę do miejsca swego przeznaczenia. Szybko ogarniam się zatem w mojej kajucie, idę na przepyszny posiłek z przepiórkami w roli głównej i udaję się na górny pokład, by leniwie zasłużenie odpocząć od trudów dotychczasowej podróży, relaksując się w niespotykanych okolicznościach przyrody. Statek wycieczkowy jest nie tylko świetnym środkiem transportu, ale również miejscem umożliwiającym cudowny relaks. Podczas żeglugi można w pełni oddać się przyjemności podziwiania krajobrazów i zabytków, bez konieczności korzystania z o wiele bardziej męczącego na długich przejazdach transportu drogowego. W trakcie rejsu można przyjrzeć się życiu rzeki. Spory ruch na trasie świadczy, że akwen jest jak najbardziej uczęszczany, a ilość mijanych statków zaświadcza o sporym zainteresowaniu przemieszczaniem się wodnym środkiem transportu. Jak widać, kawalkada snujących się jeden za drugim rzecznych kruzerów jest spora. Każdy z nich chce zdążyć na czas na nocne śluzowanie. Podziwiając zwolna przesuwające się krajobrazy, wybieram się na mały rekonesans. Podczas rejsu chętni mogą zrelaksować się w niewielkim basenie, czy też chwycić nieco słońca, korzystając z tarasu słonecznego. Komu opalania za wiele, może się schronić pod zadaszeniem, wypić kawę, drinka, czy choćby tylko posiedzieć w wygodnym fotelu, aby podziwiać nieco monotonne krajobrazy brzegów Nilu. Kto cierpliwie poczeka do późnego wieczora, nie omieszka go ciekawe wydarzenie związane ze śluzowaniem, odbywającym się przy nabrzeżu w Esna. Operacja trwa kilka godzin, gdyż śluza mieści jednorazowo tylko 2 statki. Różnica poziomu wody wynosi 7 metrów. Przed śluzą powstaje mały rozgardiaż. Kapitanowie statków dwoją się i troją, aby ich statek mógł się przeprawić jak najszybciej. Wokół statków często przepływają niewielkie łódki, z których lokalsi próbują wcisnąć pasażerom swoje towary. Wydawać by się mogło, że mówią chyba wszystkimi językami świata. Grubo po północy wreszcie następuje czas śluzowania naszej jednostki. Jako że zmęczenie daje się mi we znaki, a na dworze o tej porze roku jest całkiem chłodno, proces wodowania obserwuję z okna swojej kajuty. Śluza jest tak wąska, że po obu burtach statku pozostaje nie więcej niż pół metra przestrzeni. Sam proces wodowania następuje całkiem sprawnie. W ciągu kilkunastu minut statek przeniesiony jest w górę o około 7 metrów. Po wypłynięciu na drugą stronę kapitan daje cała naprzód, kierując się ku atrakcjom Górnego Egiptu. Ostatnie ocalałe z listy 7 cudów starożytnego świata, wielkie piramidy w Gizie, są jednymi z najbardziej znanych i dyskutowanych konstrukcji stworzonych przez człowieka w historii.
Te masywne budowle wznosiły się w górę przez tysiące lat od chwili swego powstania i w dalszym ciągu ich ogromna masa i doskonałość zadziwia nas i oczarowuje. Ich położenie i zdumiewająca precyzja konstrukcji zainspirowały powstanie wielu teorii dotyczących pochodzenia piramid. Łącznie z niepotwierdzoną w żaden sposób koncepcją o ich pozaziemskim pochodzeniu. Kiedy jednak dokładnie przeanalizujemy historię kilkadziesiąt stuleci wstecz, jasnym stanie się, że pojawienie się wspaniałych piramid w Gizie to szczytowy moment rozwoju królewskiego kompleksu grzebalnego. Wiele pytań dotyczących konstrukcji piramid pozostaje bez odpowiedzi do dzisiaj, a teorie wyjaśniające dokładne metody budowy mnożą się cały czas. Szeroko dyskutowane są także kwestie siły roboczej wykorzystywanej przy budowie. Oficjalna nauka podaje, że piramidy w Gizie wzniesiono za czasów IV dynastii, pomiędzy 2575 a 2465 rokiem przed naszą erą. Najstarszy jest grobowiec faraona Cheopsa, z Egipska znanego jako Chufu. Naukowcy dowodzą, że teren przed wzniesieniem wielkich piramid najpierw wyrównano i to z dokładnością do 2 cm. Największa z piramid o rozmiarze jednego boku 230 cm i 33 mm i wysokości 146 cm 59 mm wybudowana została z kamiennych bloków średnio o wadze 2,5 tony. Największe wykorzystane przy budowie bloki ważą ponad 15 ton, a granitowe płyty nad Komorą Królewską nawet 50 ton. Trudno sobie wyobrazić, że piramida Cheopsa składa się z około 2 300 000 kamiennych bloków. Boki piramidy są zwrócone dokładnie na 4 strony świata wskazywane przez kompas. Specjaliści od egiptologii szacują, że piramida Cheopsa została zbudowana w około 20 lat. To niesamowite, że 4,5 tysiąca lat temu dawni budowniczowie byli w stanie wznieść tak gigantyczną budowlę bez mechanizacji, dźwigów, generalnie bez współczesnej techniki, a wszystko to ludzkimi rękoma. Skala przedsięwzięcia, jak na owe czasy, musiała być niewiarygodna. Według naukowców piramida wyobrażała prapagórek, czyli pierwszy ląd, który wynurzył się z praoceanu symbolizującego chaos. Na nim to Stwórca świata miał rozpocząć swe dzieło powoływania do życia innych bytów. Piramida była więc wyobrażeniem centrum wszechświata, miejsca, z którego wypływała moc stworzenia. Warto nadmienić, że pierwotnie piramidy wykończone były alabastrową okładziną, którą w pomroce dziejów wykorzystano jako budulec. Do dzisiejszych czasów przetrwała okładzina tylko na szczycie piramidy Chefrena. Teren monumentalnego kompleksu piramidalnego słynie także z zagadkowego i tajemniczego Sfinksa. W starożytnym Egipcie to przede wszystkim symbol władzy i siły królewskiej. Przedstawiany jest jako posąg lwa z ludzką głową, najprawdopodobniej przypominającą lico faraona Chefrena. Wykonana w skalnym, wapiennym monolicie rzeźba ma około 73 metrów długości i 20 metrów wysokości. W najszerszym miejscu twarz ma ponad 4 metry. Sfinks ma królewskie nakrycie głowy i królewską kobrę na czole. Zakłada się, że prawdopodobnie pierwotnie był otynkowany i pomalowany na czerwono. W Nowym Państwie pozostawał Sfinks w związku z kultem Słońca i uchodził za symbol Horusa. Piramidy w Gizie wraz ze Sfinksem w 1979 roku zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przedstawiam garść informacji, co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać, wybierając się do Egiptu. Kraj zachwycił mnie wspaniałą wielowiekową historią oraz niespotykaną ilością pamiątek z odległej przeszłości. Przemieszczając się przez piaski pustyni, prostą niczym strzała asfaltową drogą, chłonąc dzikie, jałowe, pustynne krajobrazy, zastanawiam się nad widzianymi miejscami, rozważając przy okazji, co warto wiedzieć o kraju faraonów, wybierając się w swoją egipską podróż.
Przede wszystkim pamiętajcie o zabraniu ze sobą nakryć głowy oraz kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Na tej szerokości geograficznej słońce potrafi opalać nawet przez chmury. W Egipcie wszelkie transakcje można rozliczać w dolarach amerykańskich oraz lokalnych funtach. Generalnie nie ma potrzeby wymiany lokalnej waluty. Gdy spodoba się nam jakiś pamiątkowy gadżet, warto go kupić niezwłocznie. Potem możemy już tego nie dostać. Podczas zakupów niestety za każdym razem trzeba tracić czas na targowanie. Ceny t-shirtów oraz magnesów, a także innych chętnie kupowanych przez turystów gadżetów zależą od wytargowanej ceny. Generalnie dysponując czasem oraz przy odrobinie szczęścia można utargować nawet od 40 do 50% ceny. W zależności od miejsca zestaw kilku magnesów bez targowania można nabyć za około $2. Alkohol oraz papierosy nie są w Egipcie artykułami pierwszej potrzeby. Nie można ich nabyć wszędzie. Alkohole sprzedawane są jedynie w wyznaczonych sklepach i jest ich niewiele. Lokalne trunki są do nabycia w plastikowych butelkach. Cena za butelkę półlitrowego piwa w hotelowym barze czy też restauracji to około 5 do 6 dolarów. To samo piwo kupione w specjalnym sklepie to wydatek mniej więcej od 1 do 1,5 dolara. Egipt to kraj dla palaczy. Ilość gatunków papierosów powala. Na uwagę zasługują wycofane z Unii Europejskiej gatunki smakowe: mango, czekolada, truskawka, jagoda. Podczas wejść do atrakcji ceny biletów dla obcokrajowców są zwykle znacznie wyższe niż dla lokalsów. W tym wypadku obcokrajowcy traktowani są priorytetowo, gdy miejscowi muszą za to czekać nierzadko w długich kolejkach. Podczas zwiedzania meczetów należy pamiętać o zdjęciu butów. Z kolei w każdym miejscu kultu, bez względu na wyznanie, obowiązuje schludny, zakrywający ramiona oraz kolana ubiór. Oglądając filmy z cyklu Travel Van w podróży, wiesz więcej. ترافل فان قبل العالم يلتقي الناس. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Van.